Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Dziś jest wtorek, 2 dni po zawodach Pucharu Polsko-Czeskiego, organizowana w Czechach, niedaleko Ostrawy, w miejscowości Bochumin. Macie już film z tego wydarzenia, kiedyś już nagrywałem, także jak ktoś jest ciekaw jak to tam wygląda, może sobie zobaczyć. Link zostawiam na końcu. Zawody dwudniowe do zdobycia 60 punktów, po 30 z każdego dnia. Punktacja 1-0, 1 figurka jest przewrócona, 0 każde inne nietrafienie lub trafienie w blachę. Na zawodach z 2 dni można było zdobyć 60 punktów maksymalnie. Ja wystrzelałem 24. Jako że znacie mnie, strzelam już dłuższy czas. No jest to bardzo mały wynik. Przykładowo w drugi dzień strzelałem z nowym strzelcem, z Markiem. Marek, pozdrawiam Cię. Marek wystrzelił 15 punktów w drugi dzień, a ja w drugi dzień miałem 10 punktów. Także tor był dosyć skomplikowany. Dużo było figurek umieszczonych w lesie. Były pułapki świetlne. Ciężko było domierzać. Ale biorąc pod uwagę 2 dni zawodów, gdzie w pierwszy dzień można było zdobyć 30 punktów i w drugi dzień 30 punktów, 24 punkty z 2 dni to jest bardzo, bardzo mało. I teraz jesteśmy dzisiaj tutaj, jesteście ze mną na arenie treningowej, żeby właśnie sprawdzić, o co chodzi. Dlaczego miałem tak mało punktów? Podejrzewam, że gdzieś coś stało się z zerem mojego karabinka. Do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast nawet biorąc pod uwagę, że w ciągu tych 2 dni pomyliłem się 5 razy na dystansie, a po strzale, gdzie przechodziliśmy na inne stanowisko z innymi strzelcami w grupie, grupy były 5-osobowe, także pierwszy dzień trwało to od godziny 11 do godziny 17, także sporo. I teraz rozmawiając ze strzelcami, pytając się jak domierzali, według nich jaki to był dystans, praktycznie wszystko się zgadzało. No wiem, że na pewno 2 razy to na 100% się gdzieś tam pomyliłem na torze. Załóżmy, że to jest 5 razy, czyli 5 pomyłek. Dołóżmy do tego, że 5 razy wiatr mógł mi gdzieś tam ze śrutem zrobić, to mamy minus 10 punktów. Z 60, które było maksem, można było zdobyć. W takim razie dla mnie jest to 50 punktów. No dobra, potem są tam jeszcze na torze postawy wymuszone, to wiadomo jest problem. One są trudne. Mogłem stracić kolejne 5 punktów. Kilka postaw wymuszonych trafiłem. Co było ciekawe, kilka wydawało mi się, że 100% je trafiłem. Natomiast oczywiście figurka się nie przewróciła i miałem tylko 0 punktów za to. Więc także 5 punktów gdzieś tam mogłem stracić. No to 40-45 punktów z 2 dni to takie must have, które powinienem mieć, natomiast 24 to jest bardzo mało. Podczas zawodów było oczywiście 0, natomiast na moim shorcie możecie sobie zobaczyć jak to 0 wyglądało i no niestety 0 mi dużo nie pomogło. Tak naprawdę 0 było tak zorganizowane, że generalnie ciężko było zobaczyć, że coś jest nie tak z zerem. 35 metrów figurki dalej oczywiście nie trafiałem. 15 umieszczona na 23 metrze, na 20 metrze tak samo była problemem. Te bliższe, no z racji tego, że tam to 0 jeszcze jakoś moje wytrzymywało, no to je trafiałem. 40 to chyba w ogóle hit zone nie kojarzę, żeby tam były. Poprawcie mnie, jeśli były, moim zdaniem nie było. No i co? No i skończyłem zawody z 24 punktami. Zawody były 21-22 czerwca. Nawet mam tutaj koszulkę okazjonalną, przy czym w kolorze żółtym. Wszystko się tutaj przylatuje z lasu, myśląc, że jestem pięknym kwiatem. No dobra, teraz na arenie treningowej. Dzisiaj warunki są trudne, porywy wiatru do 50 km na godzinę. I co? Tarcza na 25 metrów, nic więcej nie będę tutaj stawiał. Dalsze dystanse nas nie interesują. Jak widzicie, wiatr cały czas dokucza i tutaj mamy co? 25 metrów, strzelimy się
tak jak na zawodach, w pierwszy dzień 30 stanowisk, czyli 30 strzałów, to zrobimy sobie 10, 10, 10, może zrobimy 40, żeby było pewne i zobaczymy, gdzie to skupienie jest, jak to będzie wyglądać. Czyli co może być przyczyną moich problemów? Oczywiście nie ma zera, czyli jeśli strzelam na 25 metrów, idealnie w punkt, w tym wypadku tak nie było. Na zawodach gdzieś to zero było przestawione. Przyczyn może być wiele. Tutaj tak naprawdę z jednej strony może być to sam karabinek, sam sprzęt, może być to montaż, może być to luneta, a może być nawet śrut. Generalnie karabinek zaraz sobie sprawdzimy, przestrzelamy przez chrono, sprawdzimy, czy trzyma prędkości. Natomiast montaż już by wcześniej, używam cały czas tego samego montażu, więc jeśli montaż nie byłby osiowy, czy jakiś problem byłby z montażem, no chyba, żeby mi się odkręcił, więc montaż raczej wykluczam. Luneta też mi się nie wydaje, z tej lunety strzelam bardzo długo i nie było z nich problemu. Wiadomo, może się zepsuć w każdym momencie, mechanicznie, czy coś w tym stylu. Dobra. Wchodzimy na tarczę, podpinam chrono i zobaczymy, jak śrut leci. Mogą być duże odchyłki, może nie być skupienia dzisiaj, bo jest, tak jak mówiłem, bardzo duży wiatr, ale zobaczymy, co wyjdzie. Zanim zaczniemy strzelać, dla tych z Was, którzy odwiedzają mój kanał po raz pierwszy, z jakiego sprzętu strzelam i jaki sprzęt miałem tak samo na zawodach w Bochuminie, to jest to Steyr w wersji HFT z lunetą Marcha, montażem niskim, szyna 11 mm i żeby zasymulować zawody, to sobie nabijemy kartusz do pełna. Muszę pewnie posłużyć się drugą ręką. Skupienie idealnie powyżej kazety, czyli takie jak celuję, to jest idealnie pół dota. Zobaczmy następny strzał. No teraz trochę wieje. No. Dobra. No dobra, oddałem 30-40 dokładnie strzałów, jeszcze zasymulowałem sobie te 10 strzałów na zero range przed samymi zawodami. Z czego strzelam? Z Quissa. Cały czas strzelam z Quissa, wiem, może JSB jest bardziej celny, ale Quissa generalnie nie ważę. Te wartości, które widzicie, 245, 239, no dzisiaj są trudne warunki, więc generalnie te skrajnych nie brałbym pod uwagę. Wydaje mi się, że prędkość jest ok. Zobaczmy na tarczę. Tutaj skupienie, no w tych warunkach, które dzisiaj są, moim zdaniem jest całkiem spoko. To jest mój błąd, także tego nie liczcie w ogóle. Tu widzieliście w miarę dobry strzał bez wiatru, ale i tak jest przesunięty w prawo na 25 metrze, no to tam dalej na 40 to już w ogóle będzie leciało w prawo. I teraz co? Wydaje mi się, że generalnie skupienie jest dobre. Wygląda na to, że tak. Co teraz zrobimy? Założymy nową tarczę i zmienimy śrut. To jest kolejna możliwość, kolejna opcja, którą chcę tutaj wykluczyć. No dobra, zakładamy tarczę. Idziemy jeszcze raz 30 strzelić. Nowa tarcza założona. Jeszcze taka informacja, 4 dni przed zawodami, dokładnie w tym samym miejscu strzelałem, sprawdzałem zero i wszystko było idealnie w punkt na 40 metrze.
nad 25, tak jak teraz tutaj strzelamy. I później na samych zawodach coś się wydarzyło i już niestety zera nie było. Także jeszcze małe porównanie a propos śrutu, to zobaczcie. Teraz tu mamy Quissa Streamline'a 4,5 mm, 550 mg, wszystkie są takie same. I teraz tak, ta paczka to jest paczka, z której strzelałem na zawodach i teraz strzelałem, czyli oznaczmy ją sobie, tutaj napiszemy sobie current, dopiszmy jeszcze do tego Bochumin, czyli już wiemy, to jest to, z czego strzelam teraz. Tutaj mamy new, a to jest paczka, z której robiłem 0, czyli naklejmy sobie tutaj 0. Czyli to jest paczka do zerowania. Możemy jeszcze sobie dopisać, że ta paczka jest zużyta. Czyli teraz bierzemy sobie tą nową, otwieramy i 30 do tarczy. Do następnego. 246,8. Niesamowite, co tu się wydarzyło. Widzieliście to? Sorry, ta żółta koszulka do strzelectwa terenowego nie jest dobrym pomysłem, jak już mówiłem. 246, ta sama paczka, z tej samej partii. 10 w kartonie kupione. Te same. Jak strasznie się różnią. Jak poszła prędkość, w ogóle wyszedłem poza limit 16,3. Normalnie nie mógłbym strzelać na zawodach. Niesamowite, co tu się stało. Chodźmy do tarczy zobaczyć. Skupienie zupełnie inne, bardziej bliżej już 20 mm. No, tu jakieś odskoki się zrobiły i to ten sam śrut z tej samej partii, jeszcze sprawdzimy numery zaraz, ale po prostu niesamowite. 246, czyli między tamtą paczką a tą paczką, no straszna różnica. Dobra, zróbmy tak jeszcze. Tu mamy miejsce. Teraz 10 strzałów. Prędkość powinna wrócić do tego, co było poprzednio i wtedy będziemy mieć pewność, że te dwie paczki między sobą się diametralnie różnią. Dobra, ale jaja. No chyba, że padł karabinek. Czyli strzelałem z tego, a teraz weźmiemy tego. Nie wiem właśnie, co się wydarzyło. Zmieniłem śrut na ten, którym strzelałem na samym początku, czyli tym samym, którym strzelałem na zawodach. I co się stało? 246, 245, prędkość poszła do góry. Oglądacie to dokładnie w momencie, praktycznie na żywo, jak robię te testy. Widzicie, jak one wypadają. Potęga YouTube'a, HFT1, wszystko prawdziwe. Subskrybujcie kanał, bo to, co się dzisiaj dzieje, jest po prostu niewiarygodne. Teraz byłem święcie przekonany, że to wina śrutu, ponieważ przed rozpoczęciem nagrywania sprawdziłem sobie jedną rzecz i teraz Wam ją pokażę. Zobaczcie. Tutaj jest ten śrut. Ja sobie go opisałem. Z tego strzelaliśmy, te prędkości poszły do 246. Oczywiście naładowany za każdym razem kartusz do 200 bar. I teraz tak, obracam go sobie. Jest opisane jako nowe. To jest ten, z którym strzelałem na zawodach i ten, który aktualnie testowałem na początku dzisiejszego filmu. Miał 243, 242 mniej więcej. I potem co się stało? Jak z tego przeniosłem się z powrotem na ten, czyli na tamtą ostatnią hit zonę, byłem święcie przekonany, że prędkość wróci do odpowiedniej normy. Byłem również przekonany, że na tym śrucie poprawi się skupienie. Tymczasem prędkość poszła do góry. Wracając do tego śrutu, prędkość dalej została na górze. No i teraz co chcę Wam pokazać.
To jest śrut, którego używałem 4 dni przed zawodami i na tym byłem wyzerowany. Prędkość karabinka 242 ustawione metry na sekundę. I teraz zobaczcie na to. Nie wiem, czy to będzie widać. Przeniosę się na chwilę na telefon. Jestem na telefonie. I teraz tak. Ten śrut, na którym się zerowałem, ma taki numer matrycy. BSB07. To jest jakaś tam data. O, wiatr. W Bochuminie, czyli na zawodach, strzelałem z tego kalibru. Czyli można zakładać, że to jest już inna matryca. Z innej matrycy może być różne skupienie. Więc zakładałem, że to jest ten błąd, który robię. Ale nowy śrut, jak go tu widzicie, jest inna matryca. No i ten śrut, to co tu widzicie, się diametralnie różni. Więc zakładałem, a teraz weźmiemy sobie tego Bochumina, z którego strzelałem i na tym się zerowałem. Zobaczcie na to. Taki sam numer. BSB 07, 102, 550, 801 i tak dalej. Tylko że problem jest taki, że na tym miałem prędkości 243, 242, na tym nowym wskoczyło do 246 i jak wróciłem do tego śrutu, znowu prędkość jest 246. No więc teraz już nie wiem, czy to wina śrutu, czy regulator mi padł. Jeśli padł regulator, no to dużo tłumaczy. Jeśli to wina śrutu, to z tej samej matrycy, ja pierdzielę. No dobra, ale zrobimy jeszcze jeden test. Mamy tutaj paczkę JSB, taką testową, matryca 24×23. Pompuję teraz kartusz do maksa. Muszę sobie najpierw to... Coś tam się dzieje, jakieś służby jeżdżą. Mam nadzieję, że nie tutaj. No i dobra, tutaj trochę już jest mało, więc zaraz to naładujemy i strzelamy. Finalnie grupy na JSB też okazują się takie, no największy odskok to 7 metrów na sekundę i to generalnie jest już za dużo. Ale tak moje wrażenie jest, no JSB co prawda nie jest ważony, ale no najpierw grupy się trzymają w okolicach 242-243, po chwili przeskok na 246, gdzie normalnie ten śrut musiałby być o wiele cięższy, nie chcę mi się wierzyć, ale tak jak mówię, no nie ważyłem go. Moim zdaniem coś tu jest nie halo. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, czy to serwis, czy to śrut, czy o co tutaj chodzi. Na pewno nie jest tak, jakbym sobie tego życzył. No i oczywiście subskrybujcie kanał po więcej i przede wszystkim po dalsze losy karabinka, ewentualnie śrutu. A ja teraz zdejmuję tą żółtą koszulkę, bo robactwo mnie strasznie już atakuje. A few moments later. Czas to wszystko podsumować. Nagrałem ten film dla Was, abyście uniknęli w przyszłości moich błędów, szczególnie gdy dopiero zaczynacie przygodę ze strzelectwem terenowym. Po pierwsze, strzelajcie zawsze z tego samego śrutu. Ja omyłkowo wziąłem na zawody paczkę śrutu z innej matrycy, przez co miałem inne skupienie na tarczy. Warto również ważyć śrut, gdyż w moim przypadku okazało się, że w paczce śrutu Quiz mam dokładnie dwie różne grupy. Jedna o wadze 555 mg, która jest ustawiona z moim karabinkiem, oraz drugą 550 mg. Na dodatek zdarzył się rodzynek zupełnie nie nadający się do strzelania. Drugi błąd to ładowanie pneumatyka bezpośrednio przed strzelaniem. Warto odczekać przynajmniej 2 godziny, żeby w kartuszu wyrównało się ciśnienie. To również może mieć wpływ na celność waszego sprzętu. Jednak w moim przypadku okazało się, że to nie śrut, ale niestety odkręcony montaż okazał się prawdziwą przyczyną przesuniętego zera, czyli punktu trafienia. Warto więc od czasu do czasu sprawdzić mocowanie, aby uniknąć moich problemów. Gdy jednak później przyglądnąłem się dokładnie, zobaczyłem, że montaż jest całkowicie uszkodzony.
popękane elementy zarówno z przodu, jak i z tyłu montażu. Tak już na pewno nie mogłem celnie strzelać. Montaż okazał się do śmieci po 5 latach użytkowania.